narzędzie, którego mi brakowało właśnie. No bo te rozterki dawania telefonu zawsze były. Może nie u wszystkich pacjentów, ale u wielu. I po prostu narzędzie, w którym ja mogę pozostawać ciągle regulaminowo dostępna i sama decydować o tym, kiedy ten kontakt nastąpi, jest po prostu niesamowicie wygodne z mojego punktu widzenia, a z drugiej strony daje mi olbrzymie możliwości do kontaktu z pacjentami, którzy się zdecydują, którzy czują potrzebę takiego kontaktu. To jest kolejna możliwość udoskonalenia mojej pracy, czyli możliwości opieki nad pacjentami, których mam pod swoją opieką, którzy się zdecydowali kurować u mnie, bo ja uważam, że to jest dla lekarza zaszczyt, jeśli pacjent powraca, chce powracać, chce zostać przy pacjencie. Nie dlatego, że to jest jedyny lekarz, który funkcjonuje w tej poradni albo przychodni, tylko po prostu wybiera świadomie opiekę o tego pacjenta. To jest taki, powiedzmy, zaszczyt dla lekarza. W wielu wypadkach mam poczucie, że to zmieniło. Po pierwsze poprzez zmniejszenie lęku pacjenta. Szczególnie widzę to u pacjentów, którzy właśnie są z nowo rozpoznaną chorobą albo wdrażają nowe terapie, nowy model terapii, jakikolwiek, na nadciśnienie, terapii choroby otyłościowej, terapii cukrzycy. I nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich możliwych życiowych problemów na wizycie, no bo po prostu nawet nie ma pomysłu, że coś takiego może się zdarzyć. I pacjent, który decyduje się na kontakt poprzez Dr. One, według mnie, i to tak odczuwam i widzę to, ma znacznie lepsze wyniki, dlatego że podejmuje dużo mniej nieprzemyślanych kroków. Dostałam przez aplikację zawiadomienie od pacjenta, który od niedawna zachorował na cukrzycę typu 1. Pracuje fizycznie w jednej z dużych gdańskich firm i napisał, że odpadł mu sensor do ciągłego monitorowania glikemii i nie wie, co ma robić, ponieważ nie wie, jak podjąć decyzję o tym, jaką podać sobie ilość insuliny do posiłku i czy w ogóle podawać. Nie ma ze sobą glukometru, nie może wyjść z pracy. No i w jego po prostu rozumieniu tego problemu to był absolutnie przerażający problem, niemożliwy do udźwignięcia, bo miał przed sobą długi dzień intensywnej fizycznej pracy, nie miał możliwości kontroli glikemii, nie wiedział, jak się zachować. Omówiliśmy z nim krok po kroku, co się działo przy ostatnim pomiarze glukozy, jakie są wskaźniki poprzednich pomiarów tuż przed, jakie były w nocy wskaźniki. Omówiliśmy z nim, co będzie jadł i kiedy będzie miał dostęp do glukometra. No i widziałam, że ten poziom lęku z każdego SMS-a, który dostałam od pacjenta, był coraz niższy. I po tym, jak pacjent powrócił do domu, zastosował się do wszystkich wskazówek, które żeśmy z nim ustalili. Powrócił do domu, zmierzył sobie cukier i napisał, że cukier w domu jest prawidłowy i był bardzo szczęśliwy z tego powodu. Umówiliśmy się, że to jest dla niego najlepsza nauczka, że nawet jeśli ma założony sensor, no to posiadanie glukometru przy sobie to jest po prostu coś, co pacjent z cukrzycą musi mieć. Tak, że to jest po prostu jego druga ręka i jeśli nie chce mu się nosić tego ze sobą, no to powinien mieć jeden glukometr w pracy, jeden w domu i jeden w samochodzie na przykład. No i myślę, że to jest super sprawa, no bo tak sobie myślę, że gdybym ja nie była lekarzem i miałabym taką sytuację, no to musiałoby to być co najmniej bardzo, bardzo stresujące.